Dzisiaj poruszamy temat, który budzi sporo emocji i dyskusji. Podejście pokolenia Z do pracy. Dlaczego mówimy o końcu stałej pracy? Czy rzeczywiście młodsze pokolenie nie chce pracować? Czy może po prostu zmienia się definicja pracy, jaką znamy? Pokolenie Z, czyli osoby urodzone od połowy lat 90. do początku 2010, wchodzi na rynek pracy z bagażem nowych oczekiwań, wartości i aspiracji. Są to cyfrowi tubylcy, którzy dorastali w świecie technologii, globalizacji i szybkiego dostępu do informacji. Ich podejście do pracy często jest przedstawiane w mediach w czarno-białych barwach, jako lenistwo lub brak chęci do podjęcia prawdziwej pracy. Ale czy to sprawiedliwy osąd? Z jednej strony badania pokazują, że pokolenie Z ceni sobie elastyczność, znaczącą pracę i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym bardziej niż poprzednie pokolenia. Z drugiej strony stają przed wyzwaniami, jakich wcześniej nie doświadczały starsze pokolenia, niepewnością ekonomiczną, zmianami na rynku pracy wywołanymi postępem technologicznym oraz presją społeczną związaną z ciągłym porównywaniem się poprzez media społecznościowe. To, co dla jednych może wydawać się brakiem zaangażowania lub niechęcią do pracy etatowej, dla innych jest adaptacją do zmieniającego się świata i poszukiwaniem ścieżek kariery, które są bardziej zgodne z ich wartościami i aspiracjami. Dlatego dzisiejszy odcinek ma na celu zgłębienie, skąd bierze się to podejście pokolenia Z i jakie mogą być jego długoterminowe skutki dla nas wszystkich, zarówno dla rynku pracy, jak i dla samych zainteresowanych. Zanim jednak przejdziemy do analizy, zastanówmy się wspólnie. Czy tradycyjna praca etatowa to model, który musi zostać zachowany za wszelką cenę? Czy możliwe, że to właśnie pokolenie Z pokaże nam nową drogę? Przechodząc dalej, przyjrzyjmy się bliżej, kim jest pokolenie Z i co dokładnie wnosi na rynek pracy. Osoby te urodziły się w pełni cyfrowym świecie, co oznacza, że od najmłodszych lat są zaznajomione z technologią, co bez wątpienia wpływa na ich podejście do pracy i komunikacji. Dla nich multitasking, szybkie przyswajanie nowych informacji i łatwość adaptacji do zmieniających się narzędzi i środowisk pracy są drugą naturą. Pokolenie Z jest również pierwszym pokoleniem, które od małego uczy się o znaczeniu równości, różnorodności i inkluzywności, co przekłada się na ich oczekiwania względem miejsc pracy. Szukają oni pracodawców, którzy nie tylko deklarują wartości, ale także wprowadzają je w życie, tworząc środowisko pracy oparte na szacunku i akceptacji dla różnorodności. Co więcej, pokolenie Z charakteryzuje się silnym pragnieniem znalezienia pracy, która jest nie tylko źródłem dochodu, ale także pasji i poczucia spełnienia. Dla wielu z nich idea pracy na całe życie w jednym miejscu wydaje się przestarzała. Zamiast tego aspirują do rozwijania swoich karier w sposób, który pozwala im na eksplorowanie różnych zainteresowań i ścieżek zawodowych. Jednak to podejście do pracy często jest źle interpretowane przez starsze pokolenia. Część krytyków uznaje pokolenie Z za niestałe i pozbawione lojalności wobec pracodawców. W rzeczywistości jednak ich podejście może być postrzegane jako bardziej pragmatyczne i dostosowane do szybko zmieniającego się świata. Szukają stabilności w elastyczności i bezpieczeństwa w zdolności do adaptacji. Pokolenie Z docenia także elastyczność w kontekście godzin pracy i możliwości pracy zdalnej. Najsłynniejsza choroba na świecie tylko wzmocniła to przekonanie, pokazując, że wiele zawodów może być wykonywanych równie efektywnie poza tradycyjnym biurem. Dla pokolenia Z równowaga między życiem zawodowym a prywatnym nie jest tylko pustym sloganem, ale kluczowym elementem decyzji o wyborze miejsca pracy. W kontekście tych cech i oczekiwań rynek pracy zaczyna się zmieniać, starając się przyciągnąć młode talenty poprzez oferowanie większej elastyczności, możliwości rozwoju i pracy nad projektami, które mają realny wpływ na świat. To jest moment, w którym tradycyjne modele pracy zaczynają być poddawane w wątpliwość, a pokolenie Z wychodzi naprzeciw nowym wyzwaniom, redefiniując pojęcie sukcesu zawodowego. Wchodząc głębiej w temat, warto zastanowić się nad fundamentalnymi przyczynami, dla których pokolenie Z zdaje się odchodzić od klasycznego modelu pracy etatowej, preferując bardziej elastyczne formy zatrudnienia. Te przyczyny są złożone i wielowymiarowe, odzwierciedlając zarówno zmieniający się świat, jak i unikalne wartości oraz oczekiwania tego pokolenia. Jedną z kluczowych wartości dla pokolenia Z jest elastyczność, zarówno w kwestii godzin pracy, jak i miejsca jej wykonywania.
Wychowani w erze cyfrowej oczekują, że praca będzie mogła dostosować się do ich stylu życia, a nie na odwrót. Najsłynniejsza choroba na świecie tylko wzmocniła to przekonanie, pokazując, że wiele zawodów może być wykonywanych zdalnie i elastycznie. Pokolenie Z nie chce postrzegać pracy wyłącznie jako środka do zarabiania pieniędzy. Szukają zawodów, które są zgodne z ich wartościami, pasjami i które dają poczucie wpływu na świat. To pokolenie chce, by ich praca miała głębszy sens i przyczyniała się do dobra większego niż tylko korzyść własna lub firmy. Dążenie do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W przeciwieństwie do wcześniejszych pokoleń, które często kładły nacisk na karierę kosztem życia osobistego, pokolenie Z dąży do harmonii między pracą a czasem wolnym. Równowaga ta jest dla nich niezbędna do zachowania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Żyjemy w czasach, gdy technologia zmienia niemal wszystkie aspekty naszego życia, w tym sposób, w jaki pracujemy. Pokolenie Z, jako cyfrowi tubylcy, naturalnie oczekuje, że praca będzie technologicznie zaawansowana, oferując narzędzia umożliwiające efektywną i zdalną pracę. Globalizacja z kolei otwiera przed nimi świat, w którym możliwe są międzynarodowe projekty i współpraca z ludźmi z różnych kultur, co również wpływa na ich oczekiwania zawodowe. Wychowane w cieniu kryzysu finansowego z 2008 roku i wpływu najsłynniejszej choroby na światową gospodarkę, pokolenie Z jest świadome niepewności, jaka może czaić się na rynku pracy. Wiele z nich dostrzega, że tradycyjne modele zatrudnienia nie zawsze oferują bezpieczeństwo, na które liczyły poprzednie pokolenia, co skłania je do poszukiwania alternatywnych ścieżek kariery, które mogą oferować większą stabilność lub przynajmniej lepiej odpowiadać na ich potrzebę elastyczności i samorealizacji. W obliczu zmieniających się oczekiwań i aspiracji, pokolenie Z coraz śmielej eksploruje alternatywne ścieżki kariery, które odchodzą od tradycyjnych modeli pracy etatowej. Ta ewolucja rynku pracy nie tylko odzwierciedla pragnienie większej elastyczności i niezależności, ale także dostosowuje się do dynamicznie zmieniającego się świata technologii i globalizacji. Oto niektóre z tych alternatywnych dróg, które zyskują na popularności wśród młodego pokolenia. Jedna z najbardziej popularnych form niezależnej pracy, pozwalająca na elastyczność w wyborze projektów i klientów. Freelancerzy cenią sobie możliwość pracy z domu lub dowolnego miejsca na świecie, co koresponduje z pragnieniem pokolenia Z dotyczącym elastyczności i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Freelancing obejmuje różnorodne branże, od pisania i projektowania graficznego po programowanie i marketing cyfrowy. Pokolenie Z, obserwując sukcesy startupów technologicznych i mediów społecznościowych, jest zainspirowane do zakładania własnych przedsiębiorstw. Dążenie do realizacji własnych pomysłów i budowania firm, które odzwierciedlają ich wartości i pasje, staje się coraz bardziej powszechne. Przedsiębiorczość pozwala im nie tylko na pracę nad czymś, co ma dla nich znaczenie, ale także na wpływanie na zmiany społeczne i ekologiczne. Nawet w bardziej tradycyjnych rolach pokolenie Z poszukuje możliwości pracy zdalnej, która umożliwia im większą swobodę w zarządzaniu czasem i miejscem pracy. Najsłynniejsza choroba na świecie przyspieszyła akceptację pracy zdalnej w wielu branżach, pokazując, że wiele zadań można wykonywać efektywnie poza biurem. Dla pokolenia Z praca zdalna to krok w kierunku bardziej elastycznego i zrównoważonego stylu życia. Łącząc pracę zdalną z pasją do podróżowania, niektórzy przedstawiciele pokolenia Z decydują się na życie jako cyfrowi nomadzi. Ta opcja pozwala im eksplorować świat, jednocześnie pracując nad projektami lub dla firm, które akceptują pełną mobilność swoich pracowników. To ekstremalna forma dążenia do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, łącząca pracę z odkrywaniem nowych kultur i doświadczeń. Zmiana podejścia do pracy, jaką obserwujemy u pokolenia Z, ma daleko idące konsekwencje nie tylko dla rynku pracy, ale także dla szeroko pojętej gospodarki i struktury społecznej. Te skutki mogą być zarówno pozytywne, jak i stanowić wyzwania, które będziemy musieli wspólnie akceptować w nadchodzących latach. Pozytywne skutki. Skłonność pokolenia Z do eksplorowania nowych ścieżek kariery i zakładania startupów może prowadzić do wzrostu innowacji. Młode pokolenie, korzystając ze swojej znajomości technologii i mediów społecznościowych, może wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi, odpowiadając na współczesne potrzeby i problemy.
Adaptacja do elastycznych form pracy może uczynić rynek pracy bardziej odpornym na przyszłe kryzysy. Organizacje, które są otwarte na pracę zdalną i elastyczne godziny pracy, mogą szybciej reagować na zmieniające się warunki gospodarcze. Pomimo wielu zalet, praca na zlecenie i freelancing mogą prowadzić do niestabilności zatrudnienia dla niektórych osób, oferując mniejsze korzyści pracownicze i mniejsze bezpieczeństwo pracy w porównaniu do tradycyjnych modeli zatrudnienia. Różnice w podejściu do pracy między pokoleniem Z a starszymi pokoleniami mogą prowadzić do konfliktów w miejscu pracy i trudności w komunikacji. Organizacje będą musiały znaleźć sposoby na zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo, aby wykorzystać ich pełny potencjał. Szybko zmieniający się rynek pracy wymaga od systemów edukacyjnych ciągłego dostosowywania programów nauczania, aby przygotować młodych ludzi do przyszłych zawodów. Może to stanowić wyzwanie dla szkół i uniwersytetów, które będą musiały ewoluować, aby sprostać tym nowym wymaganiom. Chociaż elastyczne formy pracy mogą oferować wiele korzyści, istnieje ryzyko, że mogą one pogłębiać nierówności społeczne. Osoby z mniejszym dostępem do zasobów edukacyjnych i technologicznych mogą mieć trudności z konkurencją na rynku pracy zdominowanym przez elastyczne formy zatrudnienia. Podczas gdy zmieniające się podejście pokolenia Z do pracy rzuca światło na ewoluujące wartości, aspiracje i oczekiwania wobec rynku pracy, rodzi się pytanie, czy tradycyjna praca etatowa jest skazana na wymarcie, czy może przetrwa, adaptując się do nowych realiów. Z jednej strony tradycyjna praca etatowa oferuje stabilność, bezpieczeństwo i korzyści, takie jak ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne, które są trudne do znalezienia w niektórych alternatywnych formach zatrudnienia. Te aspekty nadal przemawiają do wielu osób, nie tylko z pokolenia Z, ale także starszych pracowników, którzy cenią sobie przewidywalność i bezpieczeństwo, jakie oferuje stała praca. Z drugiej strony, dynamiczne zmiany w technologii, globalizacji i preferencjach życiowych skłaniają do przemyśleń nad przyszłością pracy. Pokolenie Z z jego pragnieniem elastyczności, pasji i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym może być katalizatorem dla zmian w sposobie, w jaki organizacje tworzą miejsca pracy, zarządzają talentami i budują kulturę korporacyjną. Może to oznaczać większą akceptację dla pracy zdalnej, elastycznych godzin pracy, kontraktów projektowych i innych niestandardowych modeli zatrudnienia. To, czy tradycyjna praca etatowa przetrwa, zależy od tego, jak szybko i skutecznie pracodawcy będą w stanie dostosować się do tych zmieniających się oczekiwań. Przyszłość rynku pracy może nie polegać na wyborze między pracą etatową a alternatywnymi formami zatrudnienia, ale raczej na znalezieniu sposobów na ich integrację, tworząc bardziej elastyczne i zróżnicowane środowisko pracy, które odpowiada na potrzeby różnych pokoleń. Podsumowując, zmiana podejścia do pracy przez pokolenie Z stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę dla rynku pracy. Odpowiedź na pytanie o przyszłość pracy etatowej i alternatywnych form zatrudnienia nie jest jednoznaczna. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że sukces na przyszłym rynku pracy będzie wymagał od pracodawców i pracowników elastyczności, otwartości na zmiany i gotowości do ciągłego uczenia się i adaptacji. Przyszłość pracy będzie prawdopodobnie hybrydowa, łącząc różne modele zatrudnienia, aby najlepiej sprostać zarówno potrzebom biznesowym, jak i oczekiwaniom pracowników. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcenie czasu na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że tematyka pokolenia Z i ich podejścia do pracy zainspirowała Was do refleksji i rozmów na ten ważny temat. Wasze wsparcie i zainteresowanie są dla mnie niezmiernie cenne. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy kontynuować naszą podróż przez fascynujący, zmieniający się świat. Do usłyszenia.